Cześć, siemanko, witam w sklepie Cybuch. W tym filmiku opowiem wam o bardzo ważnych 10 rzeczach, które mają ogromny wpływ na to, czy wasza szisza będzie dobra, więc słuchajcie dobrze i oglądajcie, bo to może wam zmienić wasze palenie. Po pierwsze, bardzo ważne, musimy zawsze nagrzewać cybuch przed paleniem, czyli nie ma tak, że nabijamy cybuch, na to folia bądź nakładka, węgielki i jedziemy. Tak nie może być. Zawsze węgielki i czekamy od 7 do maksymalnie 15 minut, zależy od tego, jaki mamy cybuch, ale z reguły 10 minut jest zupełnie wystarczająco na to, żeby cybuch się nagrzał i po tym momencie dopiero możemy palić. Jeśli tego nie zrobimy, no to szisza może się wam przypalić, będzie niesmaczna, krótko się będzie paliła, ogólnie będzie bardzo źle, więc pamiętajcie, nagrzewamy cybuch. Kolejny bardzo ważny punkt dla tych, którzy są oszczędni i myślą, że przyoszczędzę i będzie lepiej. No tak to nie działa. Jeśli mamy cybuch i on jest normalnej wielkości, to zawsze nakładamy go do pełna. Może tam delikatnie mniej, ale nigdy połowę. Jeśli nałożymy połowę cybucha tytoniem, to ta szisza też będzie niesmaczna, będzie... No musicie sobie sprawdzić, jak chcecie. Po prostu to się będzie źle paliło. Więc zawsze cybuch wypełniamy do pełna. Jeśli chcemy, żeby po prostu mniej tytoniu ładować do cybucha, no to musimy kupić mniejszy cybuch. Innego wyjścia nie ma. No i to samo w drugim kierunku. Jak dajemy za dużo tytoniu, to albo ubijemy ten tytoń, albo damy tak wysoko, że się nam się przygrzeje do nakładki, wtedy będzie śmierdziało. Więc tytoniu musi być idealnie i bardzo zwracać na to uwagę. Jak za dużo tytoniu i za mało, to może być i wody za dużo i za mało. Tak samo, damy za mało wody do dzbana, to wtedy smak mamy taki ostrawy, nieprzyjemny, smak się źle filtruje w wodzie, więc ogólnie jest taki ostrawy niedobry. A jak damy za dużo wody, no to wtedy nam bulgot potrafi podejść pod głowicę adapterów i będziemy po prostu zaciągali wodę przez węża, a nikt tego przecież nie chce. Kolejny punkt, czwarty. Odnośnie nakładania za mało, za dużo tytoniu. Jak damy za dużo, to wiele z was ten tytoniu ubija. Chociaż jak dają za mało, też ubijają. Ogólnie nie ubijamy tytoniu. Szczególnie tytoń jasny, lekki, jak jest taki żółtawy, to tytoń jasny zawsze musi być super puszysty. Pozwalamy temu powietrzu wędrować pomiędzy liśćmi. Czyli dajemy nawet mniej tego tytoniu pod kątem wagi, ale żeby był super puszysty, żeby wypełnić całą objętość. Jeśli chodzi o tytoń ciemny, możemy go dosłownie, delikatnie uklepać, ale nie ubijamy, tylko uklepujemy. Wtedy ten tytoń będzie taki delikatnie słabszy, smak nie będzie ostrawy, ale w dalszym ciągu musi być super puszysty i z takiego wyjścia wychodzimy, że ma być puszyście, a potem delikatnie ten ciemny możemy uklepać, jasny raczej nie. Piąty punkt, bardzo ważny, 90% naszych oglądaczy już wie, ale 10% raczej nie wie. Węgle samorozpalające wyrzucamy do kosza, nigdy nie używamy węgli samorozpalających. Bardzo zwracamy uwagę na to, żeby węgiel, który używamy do sziszy, był jak najwyższej jakości. Różnica w cenie pomiędzy węglami jest niewielka, więc zawsze wybieramy te najlepsze. A jakie są najlepsze? Zapytajcie się nas, to wam powiemy. W tym momencie najlepsze jest Coco Loco, co będzie za miesiąc nie wiem, za 2 nie wiem, ale w tym momencie Coco Loco 26 mm, jeśli chcemy używać do Kalauda. Mega samorozpalające, to oddajcie swojemu wrogowi, ale sami nie używajcie. Szósty punkt, odnośnie węgli. Rozpalamy węgle zawsze w pełni, nie zostawiamy czarnych plam. No, 5% może być czarne, jak wtedy jeszcze będziemy nagrzewali tą sziszę, to się będzie tam te węgiel rozpali, ale ogólnie węgiel musi być czerwony. Nie, że szybko, węgle mają być czerwone. Na spokojnie, wtedy szisza będzie dobra. 7. punkt dla nowicjuszy. Jeśli ciągniesz przy sziszę i nie ma dymu, sprawdź, czy masz kulki zaworkowe. Jak nie masz kulek zaworkowych, to je wsadź. Muszą być. 8. punkt. Nowicjusze, słuchajcie dalej. Uszczelka pod cybuch. Jak jest szisza i jest cybuch, to pomiędzy sziszą a cybuchem musi być gumowa uszczelka. W innym przypadku nie popalicie. 9. punkt, bardzo ważny. Jak nagrzewamy ten cybuch, to musi być nagrzany dobrze. Nie, że słabo, nie, że za dobrze, ma być nagrzany dobrze. Czyli jak dotykamy cybuch od spodu 2 palcami, jak przekroimy sobie cybuch, tak żebyśmy zobaczyli, że mamy miskę, dotykamy 2 palcami to jakby pod tą miską, czyli musimy poczuć, czy ciepło powędrowało pod tytoń. Jeśli czujemy, że cybuch jest ciepły, idealnie. Jeśli czujemy zimny, czyli nam powiedzmy nie jest przyjemne do dotyku, no to jest za mało, ale jeśli czujemy, że gorące, wręcz nawet czasem ciężko dotknąć,
to jest przegrzane, wtedy musimy przeprowadzić proces chłodzenia tej sziszy. W innym przypadku aromat przegrzejemy, będzie niesmaczny, gryzło, przypalało się źle. Więc pilnujcie, czas nagrzewania cybucha, jest to bardzo istotne. Ostatni 10. punkt, również bardzo ważny. Wielu z Was miesza tytoń podczas palenia, tam jak po godzince się Wam zrobi taka czarna skorupa, a na dole jeszcze mamy mokre, to Wy tam mieszacie i to wszystko zmieszacie źle. Ten spalony tytoń na górze robi taką warstwę ochronną dla tego tytoniu na dole. I jak to wymieszacie, to nie będzie dobrze. Musicie odpowiednio kontrolować temperaturę, wtedy Wam w miarę równomiernie wszystko się będzie wypalało. Kontrolować temperaturę, puszczyście nabić tytoń i nie będziecie mieli tego problemu i nie będziecie w ogóle czuli potrzeby na to, żeby coś tam mieszać, więc tego nie róbcie. Było 10 bardzo ważnych punktów, mam nadzieję, że z numerkami się nie pomyliłem, ale informacje na pewno bardzo dobre. Mam nadzieję, że Wam się przydadzą i poprawią Wasze palenie i Wasza sesja sziszowa będzie jeszcze lepsza. Niech dym będzie z Wami.